W 97 roku, kiedy byłem w trzeciej klasie liceum, dołączyłem do klubu filmowego. Akurat ten klub konkretny polegało to głównie wszystko na tym, że oglądaliśmy sobie jakieś filmy i omawialiśmy. Klub dyskusyjny, można byłoby rzec. No i wszystko było fajnie, ale co ważne jest, rok później, kiedy już byłem w klasie maturalnej, ważne, wtedy było jeszcze 49 województw. Tarnów miał oczywiście swoje województwo tarnowskie i tak to było, że każda szkoła, która tam właśnie miała jakiś klub filmowy zorganizowany, braliśmy udział w konkursie wiedzy filmowej, tak to się ładnie rzeczywiście nazywało. No i oczywiście był konkurs wojewódzki, potem jeżeli się wygrało, no to był konkurs ogólnopolski. No i poszliśmy z koleżanką na ten konkurs właśnie wiedzy filmowej i udało nam się wygrać, co mnie bardzo, bardzo z tego powodu rozpierała duma. Rzeczywiście byłem bardzo dumny. No i awansowaliśmy do konkursu ogólnopolskiego, akurat wtedy finał był w Gdańsku, ale co ważne, w Tarnowie od wielu, wielu lat odbywa się kilka festiwali, ale ten akurat jest dosyć ciekawy, czyli Tarnowska Nagroda Filmowa. Tutaj zresztą widzisz, jest logo, jest statuetka i z racji tego, że wygraliśmy konkurs wojewódzki, była szansa, przyszła do mnie zresztą pani opiekunka naszego kółka filmowego, w ogóle kobieta niesamowita, kobieta bardzo specyficzna, bibliotekarka. Tak naprawdę poznałem ją w bardzo łatwy sposób, bo byłem jednym z niewielu uczniów, który tak naprawdę przynajmniej raz w tygodniu pojawiał się w bibliotece, a książki towarzyszyły mi i towarzyszą od wielu, wielu, wielu lat i uwielbiam czytać, więc no bardzo osobliwa pani, no ale nie o tym. W każdym razie jedną z sekcji na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej jest jury uczniowskie. Tak, okazuje się, że oprócz tego, że jest jury dorosłych, które przyznaje wszelkiego rodzaju te zawodowe nagrody, jest również jury uczniowskie, które tak samo jak najbardziej przyznaje nagrodę dla najlepszego filmu, najlepszej aktorki, aktora i tak dalej. Więc po tym, jak już się udało wygrać ten festiwal, ten konkurs wojewódzki, padło pytanie, czy byłbym zainteresowany, bo koleżanka oczywiście powiedziała, że niestety nie da rady, ponieważ jest to rok klasa maturalna, ja zresztą też, ale czy byłbym zainteresowany wziąć udział właśnie w tym festiwalu jako jeden z członków jury młodzieżowego. No to jak tylko to usłyszałem, to po prostu banan wpadł mi na twarz. Tak samo mam nadzieję, że tobie wpadł tak pod rękę przycisk subskrybuj i włączysz subskrypcję, jeżeli lubisz takie ciekawostki. I stwierdziłem, tak, ale zawsze jest to ale, muszę się zastanowić. No bo wiadomo rzeczywiście, że skoro klasa maturalna, a akurat ja pisałem maturę z języka polskiego oraz historii, no to rzeczywiście przynajmniej historia nie jest to łatwy przedmiot. Pozdrawiam w ogóle całe liceum ekonomiczno-gastronomiczne w Tarnowie. No i stwierdziłem, potrzebuję kilka dni, żeby rzeczywiście zastanowić się. Do festiwalu było jeszcze sporo czasu. Jeszcze rzeczywiście kilka miesięcy było, więc pomyślałem, mam spokojnie z tydzień, żeby się zastanowić. Więc przyszedłem oczywiście do domu. Teraz pora rozważyć wszystkie za i przeciw. No i tak oczywiście człowiek zaczął myśleć, że jest czas. Potem też skoro wygraliśmy tę wojewódzką olimpiadę, tak, konkurs wiedzy o filmie, no to potem oczywiście czekał nas tydzień w Gdańsku, więc tu jest tydzień w Gdańsku, to jest bodajże chyba 2 albo 3 miesiące do matury. No i tu jest jedno, potem oczywiście jest festiwal. Festiwal w porządku, ale sytuacja jest taka, że ażeby być w jury, oczywiście to trzeba być na tym festiwalu, czyli wtedy chyba przez tydzień bodajże trwał, przynajmniej wtedy, bo to mówimy o roku 90 bodajże 8, wtedy akurat przez tydzień się nie chodziłoby do szkoły, bo projekty oprócz tego, że są wieczorem, czy tam popołudniami również były rano i trzeba było cały dzień siedzieć oczywiście w kinie, oglądać te filmy, więc przez tydzień byłeś całkowicie wyłączony ze szkoły. Oprócz tego za czas jakiś oczywiście, będąc w Gdańsku, byłem wyłączony na kolejny tydzień ze szkoły, co powiedzmy pani poloniska bardzo doceniła, dając mi 6 za aktywność ponadprogramową, no ale nie byłoby to dobre, no bo 2 tygodnie cię nie ma, a program jest, amatura i w ogóle. No i tak zacząłem sobie myśleć, kombinować, oczywiście, wiesz, na zasadzie kartka, plusy, minusy, wiesz, tak jak to było w Misiu, plusy dodatnie i plusy ujemne. No ale w końcu stwierdziłem, kurczę, lubię rzeczywiście filmy, oglądam co tylko mogę, jeżeli oczywiście to mnie interesuje, kupuję sobie magazyny filmowe, wtedy były jeszcze dostępne magazyn Kino, magazyn Film i Cinema. Z tego co wiem, to w tym momencie żaden z tych periodyków już nie wychodzi, a na pewno Film i Cinema nie są już dostępne na rynku. No ale stwierdziłem,
tu się dzieje. Tutaj słucham audycji radiowych, filmowych, oczywiście Łukasza Maciejewskiego. Pozdrawiam pana Łukasza, że zresztą teraz bardzo, bardzo zacny i poważany krytyk. Mówię, a czemu by nie? Mówię, jakoś trzeba rzeczywiście to zacząć. Tutaj skoro wygraliśmy konkurs wojewódzki, no to znaczy, że jakaś podstawa jest. Coś tutaj się rzeczywiście dzieje. Planuję w przyszłości pójść na studia filmoznawcze, więc wiązać chcę swoją przyszłość cały czas z filmami. To pewnie, że tak. No i tak mniej więcej gdzieś po tygodniu poszedłem do opiekunki naszego kółka, do pani bibliotekarki i mówię, tak, jak najbardziej zdecydowałem się, chciałbym wziąć udział w Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej jako jeden z członków jury młodzieżowego. Ale o co chodzi? Ja już od razu tutaj buraka spaliłem, mówię, no była propozycja, że skoro wygraliśmy tak, konkurs wojewódzki, no to jest szansa, żebym. No tak, ale ja ciebie pytałem się tydzień temu. I mówię, no tak, ale do festiwalu, do Tarnowskiej Nagrody Filmowej jeszcze jest mnóstwo czasu, więc wydaje mi się, że nie. Ja ciebie pytałam, załóżmy, ja ciebie pytałem w poniedziałek i wtedy w poniedziałek trzeba było dać odpowiedź. A ja mówię, no to czemu mi pani o tym nie powiedziała? Nie mówiłam? Myślałem, że powiedziałam. Ja mówię, no nie mówiła pani, powiedziałem, że muszę się zastanowić i tak dalej. No tak, ale myślałem, że ty się zastanowisz, pójdziesz na lekcję i za lekcję, dwie godziny lekcyjne przyjdziesz, powiesz, tak, chcę być w konkursie, albo nie chcę wziąć udziału. A teraz to już jest po frytkach. I tak mówię, o, no to rzeczywiście super, świetna sprawa. Czyli tak, nie ma szansy, żeby zostać członkiem jury młodzieżowego. Za rok już w ogóle, bo już skończę liceum, więc już takiej możliwości oczywiście nie będzie. W zeszłym roku zapisałem się za późno, że tak powiem, do kółka filmowego, więc nie było mnie. I tak się kończy moja przygoda z Tarnowską Nagrodą Filmową. Ona mówi, no nic nie mogę w tym momencie wymyśleć. Bardzo mi przykro. No niestety i tak się stało, że nie zostałem. Niestety nie zostałem w jury młodzieżowym Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Co prawda brałem udział w tymże festiwalu, bo pamiętam akurat bardzo zacne osobistości tam się przewijały. Pamiętam, że był Filip Bajon. Jednego roku ze swoim filmem Poznań 56 był pan Kazimierz Kuc z filmem Pułkownik Kwiatkowski, świetny, który akurat mieliśmy możliwość obejrzeć jako preprodukcję. Miałem szansę, ponieważ po premierze tego filmu, po pokazie tego filmu było powiedzmy pytania i odpowiedzi, sesja pytań i odpowiedzi, czyli tak zwane Q&A, więc miałem możliwość zadać pytanie panu Kazimierzowi, no ale niestety co mnie bardzo ubodło, co mi się bardzo nie spodobało, nie zostałem członkiem jury młodzieżowego. Okazało się, że w ogóle wrzucili osoby, które całkowicie nie miały nic wspólnego, że tak powiem, z filmem, nie były zainteresowane, ale ponieważ była szansa, ażeby wyrwać się na tydzień ze szkoły, no to co, ja się nie wyrwę. No i no niestety tak to się stało, że nie zostałem nie zostałem członkiem jury młodzieżowego Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No i w tym momencie póki co nie zanosi się, ażebym został młodzieżowego już na pewno, ale nawet dorosłego jury członkiem, bo tak rzeczywiście nie ma takiej opcji. A tutaj na tej liście tak jest więcej filmów, z których dowiesz się, jak nie zostałem reżyserem, producentem albo członkiem jury.